Jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, trwale wpisana w burzliwą historię naszego kraju. Wspólnota studentów i nauczycieli stanowiąca ośrodek polskiej myśli technicznej. Centrum intelektualne przygotowujące elity społeczne. Uczelnia rozumiejąca świat współczesny i mająca wizję przyszłości. Ja nazywam się Piotr Wierzbicki i jestem przewodnikiem warszawskim. Zapraszam Was dzisiaj na spacer po Politechnice Warszawskiej. Znajdujemy się na podwyższonej części placu Politechniki, czyli na tak zwanej szczęce rektora. Aż do połowy XVIII wieku były to w zasadzie nieużytki z rozsianymi gdzieniegdzie dworkami i pałacykami. Jedną z takich rezydencji był folwark Koszyki, z którego alejki ogrodowej wzięła się potem ulica Lwowska. Czynnikiem kształtującym te okolice stała się tak zwana oś stanisławowska, czyli wielkie założenie, które wymyślił sobie król Stanisław August Poniatowski. Oś została zrealizowana nie w całości, co prawda, ale jednak w dużej części na przełomie lat 60. i 70. XVIII wieku. Jej częścią jest na przykład ulica Nowowiejska, która niegdyś była bardzo długą drogą biegnącą od Zamku Ujazdowskiego aż na pola elekcyjne na Woli. W skład osi stanisławowskiej weszło też kilka warszawskich placów. Wtedy właśnie został wytyczony plac Politechniki, oczywiście wówczas tak się nie nazywał, właściwie nie miał nazwy. Natomiast inne place, które zawdzięczamy tej osi, to na przykład Plac Zbawiciela, Plac Unii Lubelskiej i Plac na Rozdrożu. Drugim czynnikiem, który wpłynął znacznie na okolice, było to, że w latach 70. XVIII wieku wytyczono granicę miasta, która biegła wzdłuż ulicy Polnej, czyli obecnej Polnej, oraz ulicy Noakowskiego, która Noakowskiego została nazwana od jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej w ten sposób dopiero w 1938 roku. Wcześniej to po prostu była Polna. Tak więc ta część placu Politechniki, na której jesteśmy teraz, czyli właśnie owa szczęka rektora, była de facto poza granicą miasta. W latach 20. XIX wieku te granice, właśnie ten dawny wał Lubomirskiego od marszałka koronnego Lubomirskiego, nieco skorygowano i po prostu biegł on do placu Politechniki, a potem wykręcono go i biegł sobie ulicą Nowowiejską. Były to absolutne peryferie miasta. Zabudowa taka z prawdziwego zdarzenia zaczęła się pojawiać na przełomie XIX i XX wieku, wtedy kiedy budowano już Politechnikę. To właśnie budowa Politechniki stała się bodźcem, który nadał, można powiedzieć, takie przyspieszenie inwestycyjne całej okolicy. Wtedy zaczęły powstawać kamienice mieszkalne, z których spora część istnieje również do dzisiaj. Plac Politechniki to była jego nieoficjalna nazwa, wtedy kiedy już oczywiście Politechnika działała, natomiast była rzeczywiście przez lat kilkadziesiąt zupełnie inna nazwa tego placu, ponieważ w związku z kongresem, tak zwanym Kongresem Zjednoczeniowym Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, która w gmachu Politechniki, tenże kongres odbył się w 1948 roku, plac został nazwany Placem Jedności Robotniczej. Taką nazwę nosił do 1989 roku. Gmach główny Politechniki Warszawskiej jest do dzisiaj jednym z najbardziej imponujących budynków w Warszawie. Zanim powstał ten budynek, historia tej działki w ogóle była dosyć ciekawa, dlatego że uformowana właśnie w taki trójkąt między obecną ulicą Noakowskiego a ulicą Nowowiejską, w 1896 roku ten teren stał się miejscem, gdzie zorganizowano największą w Europie wystawę higieniczną, promującą wówczas osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i można powiedzieć zdrowego życia. Po tym wydarzeniu, po wystawie higienicznej w 1898 roku magistrat Warszawy przeznaczył właśnie tę działkę na budowę Politechniki Warszawskiej. Gmach główny został zaprojektowany przez architekta Stefana Schillera. To jest nazwisko, które znać wypada, dlatego że temuż architektowi zawdzięczamy wiele obiektów w Warszawie. Na przykład wystrój architektoniczny Mostu Poniatowskiego, Gmach Zachęty, brama Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie Stefan Schiller, projektujący w stylu
tak zwanego historyzmu, odwołujący się do stylów takich jak chociażby renesans na przykład, który bardzo lubił i który uważał nie bez racji za styl najbardziej polski, czyli styl narodowy. Fasada gmachu Politechniki Warszawskiej należy do dziedziny tak zwanej architektury mówiącej, czyli bardzo istotną rolę w niej pełni dekoracja rzeźbiarska, która ma swoje znaczenie. Tak więc zaczynając od samej góry, na samym szczycie mamy grupę rzeźbiarską, która składa się z takiej postaci w triumfalnej pozie, mającej wyobrażać geniusza wiedzy. Geniusz wiedzy otoczony jest przez dwie kobiety symbolizujące fizykę i chemię. Natomiast jest tam również chłopiec symbolizujący uczącą się młodzież. Niestety dotyczyło to tylko młodzieży męskiej, dlatego że w tamtych czasach, wtedy kiedy Politechnika powstała jako szkoła rosyjska, kobiet na uczelnie wyższe niestety nie przyjmowano. To się zmieniło po odzyskaniu niepodległości, natomiast w tym wczesnym etapie studiowali tylko mężczyźni. Zresztą na samym szczycie Politechniki, na samym szczycie gmachu głównego Politechniki nie było napisu Politechnika, tylko napis po rosyjsku cyrylicą Politechnicki Instytut Imperatora Nikołaja w Torowo. Cała grupa rzeźbiarska, która właśnie na szczycie się znajduje, po zniszczeniach wojennych bardzo długo była nieobecna. Została odtworzona dopiero wiele lat po wojnie. Poniżej mamy płaskorzeźby, które wyobrażają nam pierwsze wydziały Politechniki Warszawskiej. I tak zaczynając od strony lewej mamy wydział górniczo-hutniczy, po środku mamy wydział chemiczny i po prawej stronie mamy dwa wydziały, to jest wydział inżynieryjno-budowlany razem z mechanicznym. Daty na obu krańcach fasady Politechniki Warszawskiej mówią nam o jej czasie trwania budowy, czyli 1899-1901, a Politechnika jako ten właśnie jeszcze jako szkoła rosyjska została otwarta w 1902 roku. Budowa gmachu głównego odbywała się z pewnymi problemami, a tym problemem głównym było to, że w lipcu 1900 roku nastąpiła katastrofa budowlana i wtedy zawaliła się część gzymsu od strony ulicy Nowowiejskiej. Była to katastrofa spowodowana niezbyt rozsądnym postępowaniem jednego z majstrów budowlanych, ale mimo to oskarżono o to właśnie architekta Stefana Schillera. W wyniku tej katastrofy zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Schiller został skazany na kilka tygodni aresztu i musiał zapłacić odszkodowania ofiarom, mimo że bezpośrednio nie była to jego wina. Teatralność fasady gmachu Politechniki Warszawskiej jest prawdopodobnie również spowodowana tym, że architekci, czyli Stefan Schiller i Bronisław Brochwicz-Rogójski, oni nie mieli doświadczenia w projektowaniu budynków edukacyjnych. Odbyli taką podróż po Europie, gdzie oglądali różne uczelnie, ale również teatry, prawda? Jest taka teoria, że właśnie Politechnika, gmach główny przypomina jeden z budynków operowych w Paryżu. Do tej pory jest to jeden z najbardziej okazałych, najwspanialszych budynków w Warszawie. Aula gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. Do dzisiaj jedno z najbardziej okazałych, najbardziej niezwykłych wnętrz w Warszawie. Nic dziwnego, że wiele razy było wykorzystywana i do tej pory jest wykorzystywana na różne imprezy, zjazdy, kongresy, zebrania itd. Stefan Schiller zaprojektował ją jako z jednej strony dziedziniec otwarty, ale z drugiej strony dbał też o to, aby studentom i pracownikom nie padało na głowę. W związku z tym właśnie zaprojektowane zostało przeszklone zadaszenie, wspaniały dach, który jest taką strukturą składającą się z przenikających figur geometrycznych. Ten szklany dach po zniszczeniach wojennych był odtworzony w bardzo uproszczonej wersji. W tej oryginalnej wersji został odtworzony dopiero w latach 90. i do dzisiaj cieszy nasze oko.
Aula gmachu głównego została też pomyślana jako takie miejsce, gdzie studenci mogą ewentualnie wystawiać swoje prace. Jest taka koncepcja, że Stefan Schiller, projektując to wnętrze, chciał nawiązać do dawnych szkół w I Rzeczypospolitej, kiedy właśnie wiele szkół, chociażby szkół jezuickich, właśnie miało taki układ krużgankowy z poszczególnymi piętrami. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że ostatnie piętro ma zupełnie inne okna niż piętra niższe. Jest znacznie uproszczone, ma po prostu prostokątne okna. Tam było ono przeznaczone na pomieszczenia techniczne, ewentualnie jakieś magazyny i aż do II wojny światowej te właśnie prostokątne okna na ostatniej kondygnacji były przeszklone. Aula gmachu głównego poza tym jest takim miejscem, w którym upamiętnionych jest wielu ludzi właśnie związanych z Politechniką Warszawską oraz z wydarzeniami, które się tutaj toczyły. Pierwszy pomysł powołania uczelni technicznej na ziemiach polskich na terenie ówczesnego Królestwa Kongresowego to była inicjatywa Stanisława Staszica. W 1826 roku zorganizował on właśnie taką szkołę, nazywało się to Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Sam instytut niestety nie powstał. Szkoła działała tylko 5 lat, została zlikwidowana przez władze carskie w ramach represji po powstaniu listopadowym. W gmachu głównym Stefan Schiller zaprojektował oprócz auli również 2 dziedzińce pomocnicze znajdujące się na zapleczu gmachu, ale dziedzińce otwarte. Ale co ciekawe, ten dziedziniec, który znajduje się od strony ulicy Nowowiejskiej, był zasadniczo niedokończony. Niniejszym cały gmach główny pozostawał w takim stanie nieukończenia bardzo długo, dlatego że nie wybudowano tych 2 skrzydeł. W związku z tym dziedziniec był niejako otwarty w stronę ulicy Nowowiejskiej. To zresztą miało swoje duże znaczenie w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy Niemcy szturmowali, prawda, Politechnikę od tamtej strony. I dopiero przy odbudowie Politechniki, przy powojennej odbudowie uzupełniono właśnie te 2 skrzydła, w związku z czym dziedziniec uzyskał swoją formę planowaną, prawda, tak jak ją zaplanował Stefan Schiller. Pomnik Batalionu Armii Krajowej Golski. To jednostka Armii Krajowej, która w czasie Powstania Warszawskiego walczyła właśnie tutaj na terenie Politechniki Warszawskiej i w najbliższej okolicy. Jednostka, która swoją nazwę otrzymała od pseudonimu dowódcy, kapitana Stefana Golędzinowskiego, który zresztą przed wojną był studentem Politechniki Warszawskiej. Batalion pancerny. W założeniu, jako że wywodziła się ta jednostka, została sformowana przez oficerów i podoficerów przedwojennego batalionu pancernego, którego jeden z oddziałów tegoż batalionu wyposażony w czołgi 7TP walczył w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku. W konspiracji była ta jednostka szkolona niejako w założeniu właśnie jako jednostka pancerna. Wykorzystywano do tego celu m.in. niemieckie warsztaty, w których remontowano czołgi i samochody pancerne, w których jako praktykanci pracowali właśnie członkowie tejże jednostki batalionu, późniejszego batalionu Golski. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku sytuacja tutaj była o tyle ciężka, że duża ilość magazynów broni właśnie batalionu Golski znajdowała się na Powiślu i na Placu Grzybowskim i dostęp do nich został odcięty. Wydobyto tylko broń, która znajdowała się w skrytkach na terenie Politechniki Warszawskiej. Politechnika była wówczas prawie że nieobsadzona przez Niemców, także stosunkowo łatwo opanowano ten teren, ale broni było bardzo mało. Cała jednostka, właśnie batalion Golski miał mniej więcej 15-20% broni 1 sierpnia. Żaden z celów oprócz opanowania terenu Politechniki zasadniczo nie został zrealizowany. Przede wszystkim ten naczelny to było w zamierzeniu zdobycie niemieckiego Carparku na terenie przy ulicy Chałubińskiego, gdzie znajdowały się remontowane czołgi i samochody pancerne, które zamierzano przejąć. Niestety tego nie udało się zrealizować. Niemcy kilkakrotnie ponawiali ataki na teren Politechniki Warszawskiej. Wychodziły one od strony Pola Mokotowskiego.
Ostateczny atak, w wyniku którego opanowano teren Politechniki, to bardzo ciężkie walki właśnie, które toczyły się tutaj 19 sierpnia. Wtedy też ostatecznie powstańcy zostali wyparci na drugą stronę ulicy Noakowskiego. Front przebiegał właśnie do końca powstania wzdłuż ulicy Noakowskiego. W czasie walki wojska niemieckie użyły prawdopodobnie aż 6 min samobieżnych Goliat, które przyczyniły się do dużych zniszczeń i podpalenia gmachu głównego. Zaprojektowany przez Bronisława Brochwicz-Rogujskiego Wydział Mechaniki składał się pierwotnie z 3 pawilonów. W tym znajdowała się kotłownia. Do naszych czasów ocalały tylko 2 budynki. Niestety nie przetrwał pawilon zachodni, który został spalony już na skutek bombardowania, już w trakcie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku. Niestety nie odtworzono go. W tym miejscu, właśnie w miejscu pawilonu zachodniego, w którym pierwotnie mieściły się pracownie i magazyny, wybudowano w latach 70. olbrzymi blok Wydziału Inżynierii Środowiska, który jest w zupełnie innym stylu, nie przystającym do tej dawnej historycznej architektury zaprojektowanej przez Rogujskiego. Rogujski inspirował się stylami dawnymi, oczywiście zresztą tak jak Schiller. Tutaj w grę dużą rolę odgrywał motywy gotyckie, renesansowe. Największy, najbardziej imponujący jest ten budynek, który pierwotnie znajdował się po środku, gmach główny Wydziału Mechaniki, gdzie właśnie te motywy gotyckie i renesansowe są widoczne. Bronisław Brochwicz-Rogujski był architektem obdarzonym niezwykłą wyobraźnią i stąd też te odwołania takie nieco bajkowe właśnie do tej dawnej architektury. Wielka szkoda, że nie odtworzono właśnie tego budynku zniszczonego. No ale cóż, jest jak jest. Wydział Inżynierii Środowiska z kolei i Hydrotechniki, w związku z tym też on jest lekko w takich kolorach, prawda, mozaiki są w kolorach turkusowym, zielonym, niebieskim. To miało nawiązywać do koloru wody. W centrum kampusu Politechniki Warszawskiej Stefan Schiller i Bronisław Brochwicz-Rogujski zaprojektowali bardzo ciekawe miejsce, właśnie takie odpoczynkowo-relaksacyjne, czyli skwer wyposażony w istniejącą do dzisiaj fontannę. To miejsce miało duże znaczenie nie tylko dla studentów i profesorów, którzy chcieli odetchnąć, ale również dla okolicznych mieszkańców, których było coraz więcej. W związku z tym, że Warszawa dawna była po prostu miastem straszliwie ściśniętym, gęsto zabudowanym i posiadającym mało terenów zielonych. Najciekawsze chyba zdjęcie, które dotyczy tej fontanny i zachowało się do naszych czasów, przedstawia znanego nam chyba dobrze bohatera Kamieni na szaniec Alka Dawidowskiego, który zresztą przysięgę do Szarych Szeregów składał właśnie na terenie Politechniki Warszawskiej. I zdjęcie to przedstawia Alka jeżdżącego na rowerze po obramowaniu fontanny. Ławka profesora Jana Czochralskiego. To chyba najbardziej znany za granicą polski naukowiec, najczęściej cytowany. Jednocześnie stosunkowo mało znany w Polsce i przez wiele lat zapomniany. Pochodził z Wielkopolski. Jego ojciec był stolarzem. Rodzina była wielodzietna, dosyć biedna, ale Czochralski poradził sobie znakomicie. Szybko okazał się, że jest bardzo zdolny. Przez wiele lat mieszkał na terenie Niemiec i tam dokonywał różnych odkryć i wynalazków. W 1924 roku stał się bardzo znany dzięki wynalezieniu tak zwanego metalu B. Był to rewolucyjny stop, który był stosowany w kolejnictwie. Wówczas Henry Ford zaproponował mu przeniesienie do Stanów Zjednoczonych i objęcie kierownictwa jednego z jego laboratoriów, ale Czochralski odmówił. Prawdopodobnie już wtedy miał plany przeniesienia się do Polski. Tutaj też jest taka koncepcja, że być może miał związki z polskim wywiadem i tak musiał się, w związku z czym i tak musiał się z Niemiec wynosić. W każdym razie w 1928 roku rzeczywiście przyjechał do Polski, tutaj pracował, był profesorem na Politechnice Warszawskiej. Dzięki swoim licznym wynalazkom doszedł do dużego majątku, czego niestety wielu mu zazdrościło. I to tak zwane polskie piekiełko sprawiło, że był też posądzany, prawda, o niezbyt szczere intencje, w związku z tym, że cały czas miał
miał obywatelstwo niemieckie, ale sam czuł się Polakiem. Wokół niego zaczęła narastać taka dosyć nieprzyjemna atmosfera ze strony pewnych środowisk, także z niektórymi ludźmi był dosyć mocno wówczas skłócony. Czochralski w momencie wybuchu II wojny światowej od 1939 roku, w czasie okupacji późniejszej, był w zasadzie dosyć szanowany przez niektóre czynniki niemieckie w związku z tym, że była to znana tamże postać i w związku z tym też umożliwiał niejako uwolnienie niektórych ludzi z rąk Gestapo. Prawdopodobnie przyczynił się do uwolnienia około 30 aresztowanych osób. Mimo to właśnie ta jego rzekoma współpraca z okupantem, która de facto on tak naprawdę współpracował z konspiracją, ale po wojnie był oskarżony o kolaborację. Z tych zarzutów został oczyszczony przez sąd, ponieważ nie było na to absolutnie żadnych dowodów. Tym niemniej niestety na Politechnikę już nie został przyjęty, co było, no, można powiedzieć, dosyć haniebne. I przeprowadził się do rodzinnej Kcyni, tam po prostu przez kilka lat prowadził fabrykę wyrobów chemicznych, prawda, produkował tam jakieś pasty do butów, szampony i tak dalej. Cały czas był pod obserwacją służb. W 1953 roku Służba Bezpieczeństwa, wtedy jeszcze Urząd Bezpieczeństwa, przeprowadził rewizję w tej jego wytwórni i w domu i Czochralski tak doznał, no, to było tak mocne przeżycie, że dostał ataku serca i zmarł niestety właśnie wtedy w 1953 roku. Niestety w związku z tym nie doczekał wyprodukowania pierwszych tranzystorów przez Texas Instruments opartych właśnie na jego rewolucyjnej metodzie uzyskiwania monokryształów krzemu, która do dzisiaj w zasadzie jest no, jedną z podstaw uzyskiwania produkcji mikroprocesorów. Wielka postać i warta przypomnienia. Gmach Fizyki to drugi budynek na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej zaprojektowany przez Stefana Schillera. W dużej mierze oparty o konstrukcję gmachu głównego, aczkolwiek nie tak okazały i przede wszystkim niestety po zniszczeniach wojennych nie odzyskał w pełni swojej dawnej formy. Przede wszystkim ta przednia część była o wiele węższa, rozszerzono ją znacznie właśnie przy odbudowie powojennej i również wtedy budynek został pozbawiony wielu detali, które znajdowały się na oryginalnej fasadzie. Był rzeczywiście bardzo zniszczony, bardzo wypalony, tylko 7 pomieszczeń było takich w stanie używalności, można powiedzieć. Na szczycie gmachu fizyki umieszczono też taką specjalną część, można powiedzieć taką wieżyczkę, która służyła różnym obserwacjom meteorologicznym i astronomicznym. Ten budynek jest również w historii Politechniki Warszawskiej bardzo ważny z tego powodu, że to właśnie tutaj, wtedy kiedy Politechnika powstała już jako szkoła polska w 1915 roku, odbyła się inauguracja, jako że wówczas gmach główny był zajęty przez lazaret, czyli niemiecki szpital wojskowy i ta uroczystość otwarcia Politechniki Warszawskiej musiała odbyć się właśnie w gmachu fizyki. Znajdujemy się w alejce imienia profesora Witolda Wierzbickiego, specjalisty od bezpieczeństwa konstrukcji. W 1925 roku był on autorem pierwszego doktoratu na Politechnice Warszawskiej. Po tej stronie mamy tylną elewację gmachu chemii, niezwykle dużego, wielkiego gmachu zaprojektowanego przez Bronisława Brochwicz-Rogujskiego. Był on, jak na czasy jeszcze przed I wojną światową, bardzo nowocześnie wyposażony. Niestety po zniszczeniach wojennych też nie odzyskał w pełni swojego dawnego wystroju architektonicznego, który obecnie nieco różni się od stanu pierwotnego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Politechnika Warszawska intensywnie się rozwijała. Przyjmowano coraz więcej studentów. W 1918 roku było ich 2450, w 1920 3200. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w latach 1938-39 wydano 6200 dyplomów, z tego 320 zdobyły kobiety. Ten intensywny rozwój wymusił powstanie nowych budynków na terenie samego kampusu. Pierwszym, który w dwudziestoleciu międzywojennym powstał, była tak zwana nowa kreślarnia, zaprojektowana przez Tadeusza Zielińskiego. Nie powstała ona w pełnej planowanej formie, jako że od strony wewnętrznej kampusu miało być jeszcze trzecie skrzydło tego budynku.
To skrzydło wówczas w okresie międzywojennym, ale również wiele lat po wojnie nie powstało i współcześnie planowano je, no ale na drodze stanęły pomniki przyrody. Te wspaniałe stuletnie platany, z których jeden widzimy właśnie tutaj. W związku z tym współczesna rozbudowa kreślarni musiała nastąpić nieco z boku. Ukończona w 1924 roku nowa kreślarnia odwołuje się do form klasycystycznych. Ten klimat podkreślony jest jeszcze przez bardzo piękną płaskorzeźbę, która znajduje się w tym panonie. Płaskorzeźbę autorstwa Zygmunta Langmana wyobrażającą mitologiczną postać na rydwanie zaprzężonym w 4 rumaki. Tablica poświęcona Annie Smoleńskiej i Tadeuszowi Zawadzkiemu. Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, to kolejny bohater Kamieni na Szaniec, którego spotykamy na naszej drodze przez Politechnikę. Rodzina Zawadskich mieszkała właśnie w tym domu profesorskim przeznaczonym dla kadry naukowej Politechniki Warszawskiej. Ojciec Tadeusza Zawadzkiego, Józef, był wybitnym chemikiem. W latach 1936-39 piastował godność rektora Politechniki Warszawskiej. Oddany do użytku w 2011 roku budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych to najnowocześniejszy element dawnego kampusu Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie wypełnił on tę przestrzeń. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego Czesław Przybylski planował tutaj wystawienie budynku, to się wówczas wtedy nie udało. I dopiero współcześnie znalazła się tutaj matematyka, olbrzymi gmach trzysegmentowy z wielkim prześwitem bramy. Wielkie przestrzenie szklane sprawiają, że dosyć dobrze wtapia on się w otoczenie. Rozwój terytorialny Politechniki Warszawskiej w okresie międzywojennym polegał m.in. na tym, że miasto przekazało na potrzeby Politechniki kolejną działkę od strony ulicy Topolowej, przylegającą do terenu dawnego kampusu. Topolowa to obecna Aleja Niepodległości. Na tym terenie powstały 3 gmachy. W latach 20. do 1927 roku ukończono gmach aerodynamiki. Natomiast między 1930 a 1934 rokiem wybudowano gmach technologii chemicznej, zwany też nową chemią, oraz gmach elektrotechniki. Te 2 ostatnie gmachy zostały zaprojektowane przez wybitnego architekta Czesława Przybylskiego, też związanego zresztą z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Niestety zmarł przedwcześnie 2 lata po oddaniu budynków do użytku. Szara cegła to jest to, co dominuje w wystroju tych właśnie budynków. Szara cegła bardzo lubiana przez architektów modernistycznych w okresie międzywojennym. Przed gmachem technologii chemicznej, w momencie jego oddania do użytku w 1934 roku, odsłonięto popiersie prezydenta Mościckiego, który sam był wybitnym naukowcem, chemikiem. On miał zresztą na koncie wiele ciekawych wynalazków właśnie z dziedziny chemii, a w Warszawie oprócz tego, że był profesorem Politechniki Warszawskiej też, ale przyczynił się na przykład do powstania obecnego Instytutu Chemii Przemysłowej. Popiersie na postumencie stało sobie spokojnie do 1939 roku. W czasie okupacji Niemcy je zarekwirowali, zniszczyli, nie wiadomo tak do końca, co się z nim stało. W każdym razie zniknęło. W miejscu tegoż właśnie pomnika Mościckiego przez wiele lat potem po wojnie stał postument, pomnik ku pamięci profesorów i studentów Politechniki Warszawskiej poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. W 2018 roku tenże postument przesunięto nieco w stronę Alei Niepodległości, natomiast właśnie w dawnym miejscu ponownie odsłonięto zrekonstruowane popiersie prezydenta Mościckiego.
Odsłonięcie to odbyło się w grudniu 2018 roku. Gmach aerodynamiki ukończony do 1927 roku. Ciekawy przykład architektury z jednej strony nowoczesnej, już zmierzającej w kierunku modernizmu, ale również nie stroniącej od klimatów historycznych. Tutaj mamy na przykład portal drzwi wejściowych, który odwołuje się trochę do stylistyki gotyckiej. To dzieło architektów Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego. Warto podkreślić, że badania lotnicze to było to, co wówczas uznawano za super nowoczesną dziedzinę, a lotnictwo rozwijało się bardzo dynamicznie już w latach 20. I między innymi w związku z tym właśnie powstał ten budynek. Gmachy, które budowano w okresie międzywojennym od strony Alei Niepodległości, zostały jeszcze do końca lat 50. po wojnie rozbudowane. Powojenny rozwój terytorialny Politechniki Warszawskiej odbywał się już poza terenem starego kampusu po drugiej stronie ulicy Nowowiejskiej. Pierwszym budynkiem, który powstał tutaj, był właśnie ten, czyli gmach Instytutu Techniki Cieplnej, noszący imię profesora Stefanowskiego, który zresztą był jego twórcą. O jego stworzeniu myślał już w okresie międzywojennym, ale udało mu się to dopiero po wojnie. Budynek powstał w latach 50., jest trochę taki właśnie w lekko socrealistycznym stylu, nieco przyciężkawy, kamienny. Miał mieć w ogóle większy, bardziej ozdobny wystrój, miał posiadać jakieś rzeźby, prawda, i w tym stylu, ale to nie wyszło. Jest dość skromny, no ale stoi i służy nam do dzisiaj, uzupełniony o te współczesne elementy, jak te daszki, prawda, i części maszyn wystawione od frontu. W czasie II wojny światowej wywiad Armii Krajowej odegrał istotną rolę w zwalczaniu niemieckiej broni V, czyli bomb latających V1 i rakiet V2. W tej walce swoją rolę odegrali też profesorowie Politechniki Warszawskiej, którzy przebadali przejętą przez Armię Krajową jedną z rakiet V2 wystrzeloną na poligonie w Bliźnie. Ta rakieta znalazła się w Warszawie i właśnie tutaj była poddawana badaniom technicznym, jeśli chodzi o jej układ napędowy i naprowadzanie. Między innymi właśnie badał ją profesor Groszkowski i profesor Zawadzki. Została ona wtedy dokładnie opisana i rozpracowana. Ten pomnik upamiętnia właśnie udział profesorów Politechniki Warszawskiej w rozpracowaniu niemieckiej broni V. Gdybyśmy znaleźli się w tym miejscu jakieś 85 lat temu, musielibyśmy uważać, żeby nie trafić pod końskie kopyta, jako że właśnie tutaj znajdował się tor wyścigów konnych. Była to część pola Mokotowskiego, które pierwotnie było o wiele większe, sięgało aż do linii ulicy Nowowiejskiej. Tor wyścigów konnych funkcjonował tutaj od 1885 roku. Była to niebywale popularna, szczególnie w okresie międzywojennym, rozrywka wśród wszystkich warszawiaków właściwie. I dopiero w 1938 przeniesiono go na Służewiec. Wydział elektroniki, jego budynek powstał w latach 60. Budowano go zresztą dosyć długo, etapami od 1959 do 1967 roku. Zaprojektował go Kazimierz Tchor i nosi on typowe cechy takiego, można powiedzieć, edukacyjnego postmodernizmu lat 60. z horyzontalnymi pasami okien. Jest to dosyć prosta bryła, ale za to ożywiona przez bardzo popularne w tamtych czasach mozaiki, tutaj w projektu autorstwa Stanisława Preissnera. Gmach imienia Janusza Groszkowskiego, czyli wybitnego naukowca, jednego z pionierów polskiej elektroniki.
Jednym z nowych wydziałów Politechniki Warszawskiej, wtedy kiedy została ona otwarta w 1915 roku, była architektura. Początkowo zresztą zastanawiano się, czy przypadkiem architektura nie powinna znaleźć się w Akademii Sztuk Pięknych, ale ostatecznie wylądowała w Politechnice, no z tym, że w znacznym oddaleniu od kampusu głównego, czyli tutaj właśnie na rogu Lwowskiej i Koszykowej, gdzie znajdował się gmach dawnego męskiego gimnazjum rosyjskiego, składających się z pawilonu narożnego i dwóch prostopadłych skrzydeł. Ten właśnie dawny gmach szkolny przeznaczono na Wydział Architektury, na siedzibę Wydziału Architektury. Uznano to wówczas za sytuację prowizoryczną, tymczasową. No i jak widzimy, ta właśnie sytuacja tymczasowa trwa do dzisiaj, czyli architektura znajduje się cały czas w tym samym miejscu. Tutaj wypada wspomnieć też wybitną postać profesora Oskara Sosnowskiego, profesora architekta, który zginął w trakcie bombardowania 24 września 1939 roku właśnie tutaj na dziedzińcu gmachu architektury. To jest pierwsza wersja jego śmierci. Druga wersja jest taka, że został w trakcie tego bombardowania bardzo ciężko ranny i zmarł z odniesionych ran. Politechnika Warszawska ma obecnie aż 148 budynków bardzo różnych, od historycznych po super nowoczesne, tak jak właśnie ten. Studiuje aż 30 000 osób na Politechnice. To ogromny rozwój w stosunku do tego dawnego Instytutu Politechnicznego, który był przecież przeznaczony tylko na 1000 słuchaczy. Kadra Politechniki Warszawskiej to aż 5000 osób, z czego połowa to wykładowcy. Można studiować na bardzo wielu różnych wydziałach, aż 20 wydziałów do dyspozycji. Studia po angielsku, studia różnego rodzaju, o szerokim zakresie. To właśnie współczesny obraz Politechniki Warszawskiej.